Hej, tu Sesia, witajcie na kanale Read My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na wiosenne inspiracje. Będę miała tutaj dla Was mnóstwo przepięknych, wspaniałych produktów do makijażu i nie tylko. Są tutaj palety, podkłady, róże, kredki, produkty do ust. Jest tutaj bardzo dużo kosmetyków, bo nadchodzi sezon ciepły, wiosenny, letni. Nasza kosmetyczka troszeczkę się zmienia w tym czasie. Szukamy więcej kolorów, więcej życia w naszym makijażu, więc postanowiłam zrobić takie zestawienie dla Was produktów, które mogą się właśnie na ten sezon idealnie nadawać. Będę miała również dla Was fajną promocję na zapachy Made in Lab. Pokażę Wam również moje ulubione, właśnie idealne na ten okres wiosenno-letni, takie lekkie i świeże. Także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie może od kosmetyków do pielęgnacji i może od produktów do twarzy. Pierwszym, którym chciałam Wam bardzo serdecznie polecić, jest serum Rococo z Glam Shopu. Jest to serum do twarzy i okolic oczu. Takie nawilżające, delikatnie łagodzące, mega przyjemne serum, które używam ostatnio za każdym razem, kiedy robię makijaż, przed makijażem. I bardzo szybko się wchłania, jest bardzo leciutkie, ale jednocześnie fajnie nawilżające i takie kojące skórę, dające takie przyjemne ukojenie. Myślę, że może być bardzo fajne właśnie na ten sezon słoneczny, kiedy nasza buzia jest narażona na więcej słońca, kiedy jeździmy, opalamy się, jeździmy na działki i tak dalej. I potrzebujemy tego nawilżenia, ale jednocześnie nie chcemy tej skóry zbyt obciążyć, bo jest po prostu ciepło. To w tym wypadku właśnie bardzo fajnie może sprawdzić to serum, bo bardzo szybko się wchłania i daje takie nawilżenie i ukojenie skóry. Mega przyjemne. Wiosną i latem nie może oczywiście zabraknąć dobrego filtra przeciwsłonecznego. Ja bardzo polubiłam się z tym znanym już wszystkim z Holika aloesowym. Ma on bardzo wysokie spektrum ochrony przeciwsłonecznej, jest jednocześnie bardzo lekki, nie czuć go mocno na twarzy i nie ma tych wszystkich minusów, które mają filtry przeciwsłoneczne, czyli jakaś taka lepkość, obciążenie, bielenie i tak dalej, więc tego używa się bardzo przyjemnie, ma on dużą pojemność, to jest 100 ml, można używać go do twarzy i do ciała, więc jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z filtrami albo szukacie czegoś po prostu na lato, na plażę, żeby wyjść i nie lepić się, to ten jest bardzo przyjemny. Chciałabym Wam pokazać również jeden produkt do ciała, który ostatnio uwielbiam. Jest to balsam do ciała z marki Joop. Wind, odprężenie, cedr himalajski, czarna porzeczka. I jest to balsam, który jest bardzo leciutki, bardzo szybko się wchłania, ma taką przyjemną, lekką konsystencję i zapach. Zapach jest tak wyjątkowy dla mnie. Jeżeli lubicie takie nuty mocno trawiaste, powiedziałabym, to on jest absolutnie genialny, bo ten zapach mi przypomina trochę taką zieloną herbatę, ale taką gorzką zieloną herbatę, że tutaj ewidentnie czuć zapach takich liści, takiej trawy, taki gorzki, mocno gorzki zielony zapach. No coś pięknego. Ma w sobie taką nuteczkę owocową, ale jest mega właśnie taki soczysty, taki zielony. Ja takie zapachy uwielbiam właśnie w szczególności za tą lekko gorzką nutkę, taką goryczkową i uwielbiam, po prostu coś pięknego. Jeżeli lubicie lekkie, świeże zapachy albo właśnie coś takiego mniej oczywistego, bo te balsamy do ciała dla kobiet to mają, wiecie, często właśnie jakieś takie słodkie zapachy kwiatowe, a jeżeli szukacie czegoś troszeczkę innego, czegoś może bardziej oryginalnego albo takiego mniej spotykanego, to uważam, że ta nutka zapachowa jest warta spróbowania, jest mega interesująca. No i sam balsam też bardzo przyjemny, szybko wchłaniający się, leciutki, tak jak mówiłam, także bardzo się polubiliśmy ostatnio z tym balsamem. No i zapachy. W ramach współpracy z marką Made in Lab pokażę Wam dzisiaj moje takie 3 ulubione zapachy, ale takie, które właśnie będą idealne na sezon wiosenno-letni. Zacznijmy sobie może od numeru 21. Wybrałam sobie w mniejszej pojemności, bo lato to jest również czas wyjazdów, podróży, więc taki mniejszy format również się przydaje. Ten zapach jest w kategorii kwiatowo-owocowej, ale jest on bardzo lekkim i świeżym zapachem. On ma w nucie głowy cedr, zielone jabłko i dzwonek okrągłolistny, w sercu bambus, róże i jaśmin i w bazie piżmo, drzewo cytrynowe i bursztyn. Jest to bardzo świeża propozycja, taka owocowa, ale taka kwaskowa delikatnie i ona bardzo fajnie dojrzewa później w taki nieco, nie powiedziałabym cięższy zapach, ale na pewno te takie bardzo kwaśne, takie bardzo świeże nutki uciekają, a zostaje nam
Wciąż świeża kompozycja, już bardziej kwiatowa i delikatnie przełamana czymś właśnie takim goryczkowym, może leciutko pikantnym powiedziałabym. Ale jest to bardzo, bardzo świeża propozycja. Właśnie powiedziałam, że owocowa, ale z takich świeżych, soczystych owoców składająca się. Bardzo, bardzo przyjemny zapach. Uważam, że na lato, na wiosnę coś pięknego. Myślę, że spodoba się wielu osobom, bo właśnie ma w sobie takie kwiatowo-owocowe nuty, które wiele z nas bardzo lubi. No, ja uwielbiam ten zapach i właśnie to, że on jest na początku taki mega świeży, taki owocowy, potem troszeczkę dojrzewa i robi się bardziej taki bogaty, ale wciąż zostaje świeży. To jest coś, co ja w zapachach uwielbiam. Mój absolutnie ukochany numer 98. Tutaj nie wiem, czy widać za bardzo. Używam go non-stop, ale zużycie jest, zobaczcie. O, takie. Także niespecjalnie widać to zużycie. Zapach bardzo, bardzo kwaśny, bardzo, bardzo cytrusowy. Ale wiecie, cytrusowy często kojarzy nam się z takim zapachem, nie wiem, odświeżacza powietrza, a ten jest taki cytrusowy, taki właśnie kwaśny, gorzki, bardzo, bardzo świeży, bardzo soczysty, ale nie taki świeży morski, tylko właśnie taki świeży, że aż ślinka cieknie, jak się go wącha, dosłownie. Zapach znajduje się w kategorii kwiatowo-drzewnej i w nutach głowy ma cytrynę, pomarańczę, czerwoną porzeczkę, grejpfrut, w sercu różę herbacianą, konwalię i cynamon i w bazie piżmo, cedr i drzewo tanaka. I no, mocno czuć właśnie te nuty cytrusowe, ale takie właśnie trochę gorzkie. Trochę kojarzy mi się ten zapach ze skórką na przykład cytryny, czy skórką pomarańczy, z tą taką bardzo intensywną goryczą. I on właśnie taki jest. I nawet kiedy dojrzewa ten zapach, kiedy już dłużej jest na naszej skórze, to wciąż jest świeży, ale właśnie dostaje troszeczkę więcej pikanterii i troszkę więcej goryczy. Mega, mega przyjemny i też bardzo świeży, taki orzeźwiający, mówię, no aż ślinę cieknie, jak się go wącha. I ostatnia propozycja to numer 102, zapach z kategorii orientalno-kwiatowej, ale jak na tą kategorię, to ten zapach jest dosyć nietypowy. W nutach głowy mamy gruszkę i ambrę i ta gruszka jest wyraźnie tutaj wyczuwalna. W sercu korzeń irysa, róże, a w bazie wanilię i drzewo sandałowe. I jest to jeden z niewielu zapachów takich właśnie orientalno-kwiatowych, który mi przypada do gustu, bo jest mimo wszystko mega świeży. Mimo tej kategorii, mimo swojej orientalności, wielu nut owocowych i kwiatowych, jest mega, mega świeży, ale ma w sobie jakąś taką słodycz, ale taką absolutnie nieduszącą. To jest taka słodycz owoców. Wyczuwalna jest ta gruszka na samym początku, taka właśnie troszkę kwaskowa, a troszkę słodka. I ten zapach jak dojrzewa, troszeczkę przypomina mi zapach takiego palonego cukru. Jak kiedyś ze znajomymi gdzieś jechałam i wąchaliśmy ten zapach, to stwierdziliśmy, że kojarzy nam się z zapachem, który pojawia się przy robieniu waty cukrowej i ten cukier, który zostaje na brzuszkach, tak zaczyna się palić i jest to taka nutka takiego palonego cukru, chociaż nie ma go tutaj, wiecie, w opisie, to jest gdzieś ten palony cukier jakoś tak wyczuwalny, ale mimo wszystko ta kompozycja jest mega taka soczysta i świeża. Bardzo mi się podoba ten zapach. I jeden z niewielu takich, które mają jakieś takie słodkie nutki w sobie, ale wciąż jest mega świeży i mega mi odpowiada. Także to byli moi absolutni faworyci, jeżeli chodzi o zapachy właśnie w kategorii takiej wiosenno-letniej, takie lekkie, orzeźwiające, mega przyjemne zapachy. Tutaj możemy pochwalić się kolejnym denkiem. To jest akurat numer 04, zapach męski, taki cytrusowo-drzewny. Oczywiście zużywał głównie mój mąż, ale ja czasami też, bo uwielbiam męskie zapachy i często je po prostu podkradam i się delikatnie psikam. Także tutaj mamy kolejne denko, którym możemy się pochwalić. No u mnie i mąż tych zapachów używa i mama, i ciocia, i przyjaciółka, i ja. Także wszyscy jesteśmy zakochani w tych zapachach z tego względu, że są one mega trwałe. Jakby jak spryskam sobie jakieś ubranie, to wyjmuję je następnego dnia, czy jeszcze następnego dnia z szafy i wciąż czuję delikatny zapach perfum, więc to mi się mega podoba. No a cenowo wiadomo jest bardzo, bardzo przystępne, takie powiedziałabym inflacyjne, więc dla osób takich jak ja, które lubią się codziennie delikatnie spryskać zapachem, jest to bardzo fajna opcja. I teraz w maju Made in Lab będzie ma promocję 2+1, czyli kupujecie dwa takie duże zapachy 100 ml i jeden również 100 ml dostajecie za 1 grosz, więc jest to fajna opcja, aby zrobić sobie albo zapas zapachowy, albo po prostu podzielić się z mamą, mężem, przyjaciółką, z kimkolwiek.
i zrobić sobie właśnie taki fajny, zapachowy zestaw. Właśnie może czas na zmiany perfum na takie bardziej lekkie, także jest to fajny moment. I przechodzimy, słuchajcie, w takim razie płynnie do kategorii makijażu. Ja jestem już tutaj taka wypachniona, z każdej strony czuję jakiś zapach, więc jest tutaj w moim kąciku bardzo, bardzo przyjemnie. Słuchajcie, przechodzimy może do podkładów. Wydaje mi się, że w sezonie wiosenno-letnim wybieramy raczej coś lżejszego, coś mniej obciążającego naszą skórę, bo jak jest ciepło, to nie chcemy się po prostu pocić za mocno i czuć jakiegoś takiego oblepienia. I wydaje mi się, że fantastycznie może sprawdzić się tutaj podkład upiększacz z Glam Shopu. Podkład o bardzo lekkiej konsystencji i bardzo lekkim kryciu, ale mimo bardzo lekkiego krycia przepięknie ujednolica koloryt naszej cery i tak go neutralizuje, powiedziałabym. Nawet ja, kiedy lubię, żeby to krycie było średnie raczej, to przy tym podkładzie nakładam go na buzię i mam wrażenie, jakbym po prostu dopiero co wstała z łóżka i była taka wyspana, wypoczęta i promienna, że te wszystkie jakieś takie zaczerwienienia delikatnie się neutralizują, a to, co jest mocniejszego do zakrycia, po prostu przykrywam delikatnie już punktowo korektorem, więc bardzo przyjemny podkład i właśnie mimo tej lekkiej konsystencji, mimo lekkiego krycia, ta buzia wygląda bardzo ładnie, więc nazwa upiększacz jest absolutnie w punkt, bo właśnie daje nam taki po prostu efekt takiej ładnej, zdrowej skóry. I to mi się mega, mega w nim podoba. Także bardzo Wam polecam na ten sezon wiosenno-letni. Następny podkład użyłam raptem kilka razy, ale i tak odważę się Wam go polecić z tego względu, że Wy bardzo intensywnie mi polecaliście ten podkład i ja kupiłam go z Waszego polecenia, bo pisaliście mi na Instagramie i w komentarzach pod filmami, że jest godny polecenia. I jest to Eveline Better Than Perfect. Podkład, który ma być nawilżająco kryjący z formułą No Transfer i ma on łączyć sobie makijaż i pielęgnację. Dla mnie jest to krycie raczej średnie, albo takie lekkie do średniego, zależy czym też nałożymy ten podkład. Mimo wszystko, mimo nawet lekkiego krycia bardzo ładnie wyrównuje koloryt cery. Ja mam dzisiaj bardzo cienką warstwę na całej twarzy, nałożony pędzelkiem, takim pędzelkiem, więc nie jest on mocno dobudowany, zbudowany, a widzimy, że koloryt jest ładnie ujednolicony. No i to, co mi się w nim najbardziej podoba, to jak prezentuje się na skórze, że jest on prawie niewidoczny, bardzo ładnie wtapia się w naszą skórę, wchodzi w pory, ale w taki pozytywny sposób, że zmniejsza widoczność porów, no i właśnie jest taki niewidoczne na skórze i to mi bardzo, bardzo w nim odpowiada i wydaje mi się, że na sezon wiosenno-letni, kiedy chcemy, żeby ten makijaż był lżejszy, ten podkład może się bardzo fajnie sprawdzić. Przechodzimy do kategorii policzków. I zacznę od kosmetyku, który czasami jest niedostępny, a potem wraca i jest dostępny, można go znaleźć w internecie, ponieważ jest to koreańska marka, jest to róż Romance, nazywa się See Through Melting Blush i to jest odcień Melting Coral. Bardzo taki świetlisty, mocno nawilżający róż, delikatny, o takim delikatnym kryciu. Ciężko go dobudować, znaczy da się go dobudować, ale wtedy trochę się marzy na policzkach. Natomiast jeżeli nie lubicie zbyt intensywnego różu, jeżeli nie lubicie, wiecie, bawić się z różem, że trzeba strasznie uważać na jego pigmentację i tak dalej, to jest on absolutnie przepiękny. No i bardzo podoba mi się jego wykończenie takie właśnie nawilżające, delikatnie mokre, więc aby wpasować się w trendy i w ten taki, wiecie, klimat właśnie wiosenny, że mamy taką świetlistą, zdrową, soczystą skórę, no to ten róż absolutnie tutaj fantastycznie się prezentuje. No i właśnie jest bardzo wygodny w aplikacji, bo nie trzeba uważać za bardzo z jego aplikacją, z tym, że zrobi plamy, że się nie rozetrze. Nic takiego się nie dzieje. Następnie róż o absolutnie idealnym odcieniu na lato. Jest to róż z Glam Shopu, kremowy, w odcieniu krem z cukierków. No zobaczcie, to jest taka guma balonowa. On wygląda na skórze tak prześlicznie, tak zdrowo, tak świeżo. No po prostu jest idealnym różem na okres wiosenno-letni. Prezentuje się absolutnie przepięknie. Formuła jest bardzo przyjemna, kremowa, łatwo się rozciera, nie ma problemów z prasą tymi produktami, więc coś pięknego. No i myślę, że w kwestii różów ta paletka to jest po prostu petarda. To jest po prostu idealna paletka na lato, naprawdę. Zobaczcie, tutaj mamy dwa kremowe róże, jeden suchy i jeden rozświetlacz. I tutaj mamy wszystko, czego potrzebujemy na lato, jeżeli chodzi o róże. Mamy coś takiego brzoskwiniowo-łososiowego, delikatnie mieniącego się. Właśnie fajne do takich lekkich, soczystych makijaży, jak mój dzisiaj mniej więcej, na przykład do takiej stylóweczki, taki różyk. Coś pięknego.
Tutaj mamy róż, który bym powiedziała, że jest takim troszeczkę połączeniem różu i bronzera, bo on ma efekt na policzkach takiego opalonego rumieńca, że jest w nim trochę różu, ale też troszeczkę brązu, taki przytłumiony, piękny kolor, właśnie idealny do takiej opalonej skóry. Piękny, piękny, piękny. No i mamy coś żywszego, coś takiego ożywiającego nasze policzki. Nie bójcie się tego koloru, bo on na policzkach wypada na skórze zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, dużo lżej oczywiście. Ale jest taki piękny, ożywczy, rozpromieniający naszą cerę. Piękny, piękny róż. No i rozświetlacz o takiej złoto-brzoskwiniowej barwie. Piękny, właśnie fajny na lato do opalonej skóry. Gdzieś tam nawet delikatnie, żeby sobie nałożyć na obojczyki. Super, super, super. Idealna paletka na lato moim zdaniem. Chociaż tutaj design wcale na to nie wskazuje. No to co? Przechodzimy do oczu. Zacznę od maskar, bo wydaje mi się, że latem w szczególności lubimy sięgać po kolorowe rzeczy i kolorowe maskary to jest na pewno coś, co każdy lubi i ja bardzo, bardzo polecam i wciąż lubię maskary z Hean. One się nazywają Symphonic Night. Teraz wyszły jeszcze dwie nowe, w sensie dwa inne odcienie, pomarańczowy i różowy. Też wyglądają przepięknie i mogą fajnie się sprawdzić na lato. Natomiast to są takie trochę ciemniejsze odcienie, które będą jednak nam te rzęsy przyciemniać, więc jeżeli nie lubicie takiego zbyt edytorialowego efektu makijażu, no to te na pewno będą fajnie się sprawdzały, bo wytuszują nam rzęsy, przyciemnią trochę, ale będą taką nutką koloru. Tutaj mamy fioletowy, purple, turkusowy, emerald i niebieski Blue Lagoon. Jeśli nie maskara, to na pewno kredki. No i moje ukochane kredki to są te od Lindy Hallberg, LH Cosmetics. No tutaj wszystkie te kolorowe cienie i jeden czarny, to ten czarny już tam pominimy. Te kredki można dostać na przykład na Zalando. Są to kredki o takiej bardzo kremowej formule, ale zastygającej, więc jeżeli chcemy sobie nałożyć na linię wodną, czy na dolną powiekę, czy zrobić jakąś kreskę, spokojnie możemy tymi kredkami to zrobić, a mają przepiękne, intensywne kolory, bardzo łatwo się je buduje, 2 razy przelecimy i jest po prostu pełne krycie, więc przepiękne, wspaniałe kredki, bardzo je lubię i bardzo często ich używam. Eyeliner, który na ten sezon skradł moje serce, to jest eyeliner z Glam Shopu w kolorze bylina. No zobaczcie ten kolor, no po prostu do tej po prostu stylówki. Coś pięknego. Piękny, intensywny kolor, mimo swojego jasnego odcienia, bo wiecie, jasne odcienie są ciężkie do stworzenia, bo musi w nich być dużo bieli. I jak jest dużo bieli, to one często są takie, że trzeba je długo budować i tak dalej, ale z tym nie ma absolutnie żadnego problemu, po prostu jedno machnięcie i jest praktycznie pełne krycie. Wspaniały kolor i wspaniała formuła. Tylko pamiętajcie, aby dobrze i szybko je zakręcać, żeby nam nie zasychały. Paletki! Przechodzimy do paletek. Mam tutaj dla Was kilka propozycji. Zacznę od tej, która też jest marki Romand, tak jak ten róż i raz jest dostępna gdzieś u nas, a raz nie. Teraz widziałam, że nie jest, ale i tak Wam polecę, bo jeżeli będzie dostępna, no to jest to bardzo fajna paletka. Tutaj mam odcień 08 Peach Dahlia Garden i paletka nazywa się Better Than Palette. Paletka bardzo jasna, bardzo delikatna, wyłącznie do dziennych makijaży. Tutaj mamy prześliczne błyski, mamy troszeczkę takich jasnych, beżowych odcieni i właśnie takie nutki brzoskwiniowe. Uważam, że na wiosnę, lato do takich leciutkich makijaży prostych, dziennych super sprawa, żeby tylko nałożyć właśnie jakiś kolorek albo jakiś błysk, wytuszować rzęsy albo zrobić jakąś kreseczkę do tego. Prześliczna paletka i nie jest ona bardzo mocno napigmentowana, więc też łatwo się nią pracuje. Jeżeli nie lubicie budować tej intensywności jakoś bardzo, bardzo mocno i nie lubicie mieć bardzo intensywnego makijażu oczu, to nią się bardzo łatwo pracuje. Także jeżeli dorwiecie ją gdzieś kiedyś, to również jest godna polecenia. Ale oczywiście kto co lubi, bo jeżeli lubicie intensywne bardzo makijaże, no to będzie ona dla Was za delikatna, więc warto się po prostu zorientować, czego potrzebujecie i co lubicie. Następnie, nie mogło tej paletki zabraknąć. Zobaczcie, jak ona to do mnie pasuje pięknie. Jest to morelowa z Glam Shopu. Widziałam, że jest dostępna na sklepie, bo ja sprawdzałam praktycznie wszystkie kosmetyki, czy są dostępne, czy nie. Uważam, że jest to po prostu idealna paletka na lato. W szczególności uwielbiam za te takie pastelowe odcienie, tutaj róż i pomarańcz, za ten intensywny akcencik różowy. No i jeden z moich ulubionych pomarańczy w mojej kolekcji, czyli właśnie ten, który nazywa się Suszona i tutaj pasuje, po prostu tak maczuje się z tym moim kombinezonem idealnie. Ale ma też bardzo ładne błyski, bo na przykład tutaj są takie bardziej brązowe, takie wpadające w róż, ale jednak na takiej brązowej bazie.
bardzo fajne takie, żeby zrobić jeden makijaż całym jednym cieniem, cały makijaż jednym cieniem. Albo nawet nałożyć na jakąś ciemniejszą bazę, żeby zrobić takie delikatne, metaliczne smoky eye. Też coś pięknego, ale właśnie jako jeden cień do zrobienia pełnego makijażu, super, super sprawa. No i te różowe też są przepiękne do jednego cienia na całej powiece, albo żeby sobie tam rozświetlić, wiecie, środek powieki czy wewnętrzny kącik. Piękna, piękna paletka, bardzo ją lubię i uważam, że na latko jest idealna. Następnie Zachód Słońca na Bali, czyli paletka Affect in the Spotlight, która uważam, że nadaje się idealnie do takich wieczorowych, letnich makijaży. Ta kolorystyka właśnie mi troszeczkę przypomina zachody słońca, wiecie, na jakichś egzotycznych wyspach. I tutaj spokojnie można zrobić jakiś fajny wieczorowy makijaż w takim letnim klimacie. Wystarczy, że na przykład jakieś brązy czy złoto rozetrzemy sobie delikatnie, na przykład takim łososiem. Możemy zrobić coś takiego mocniejszego, troszeczkę bardziej intensywnego, jakieś smoky eye na wieczór, właśnie w odcieniach fioletu, przełamanych, na przykład jakimś turkusem czy żółcią. Więc no, kocham tą kolorystykę i uważam, że na wiosnę, lato będzie absolutnie przepiękna, bo właśnie mi się kojarzy z takimi letnimi kolorami, ale właśnie kolorami takiego pięknego zachodu słońca nad morzem. Coś dla fanów i fanek pasteli. Mexmo Pastel Drip. No przecież to jest idealna paletka na wiosnę, bo jest tutaj mnóstwo kolorów, ale w takiej subtelnej, pastelowej wersji. Mamy tutaj ciemniejsze odcienie, jaśniejsze i błyszczące tego samego koloru, więc można tutaj się fajnie bawić po prostu rządkami albo łączyć różne odcienie ze sobą. One wszystkie ze sobą pięknie się komponują. To są również intensywnie napigmentowane cienie, ale przez to, że są jasne, łatwo się nimi pracuje. No i te błyski, taki wiecie, jeden na przykład zielony na całą powiekę i mamy makijaż zrobiony. Jest latko, więc nie chce nam się zbyt tutaj kombinować, więc te błyski tutaj fajnie się sprawdzają, ale właśnie tymi pastelami też pracuje się bardzo przyjemnie, więc no zobaczcie, no. Czy to nie woła wiosna? Woła. Następnie nowość od Glam Shopu, czyli paletka słodko-kwaśna. Uważam, że jest idealna na wiosnę. Mamy piękne, intensywne akcenty kolorystyczne, troszkę, nawet nie takie troszkę, bo całkiem sporo prześlicznych błysków, którymi zrobimy cały makijaż. Coś ciemniejszego, intensywniejszego do zbudowania jakiegoś fajnego wieczorowego makijażu. Również uważam, że jest bardzo wiosenna i bardzo taka soczysta i bardzo oryginalna. Bo mamy tutaj dużo kolorów, ale one się wszystkie pięknie ze sobą komponują, więc to też uważam, że jest wspaniałą paletką na wiosnę i lato. No i mój faworyt dzisiejszego zestawienia, który mam dzisiaj na oczach. Italian Spritz od Too Faced. I love it. Po prostu kocham tą paletę. Po prostu kocham. Kocham za ten pomarańcz, który mam dzisiaj na powiekach, za ten brzoskwiniowo-łososiowo-morelowy odcień, za piękne błyski, na przykład te takie bardzo letnie, za fiolecik, za te akcenty niebieskości, za taki piękny ceglany odcień. No i jest to po prostu paletka idealna na wiosnę i lato. Po prostu idealna, bo możemy zrobić nim prosty, lekki makijaż, na przykład używając jednego błysku na całą powiekę. Możemy zrobić sobie jakiś delikatnie kolorowy makijaż, tak jak ja dzisiaj, czyli jakiś taki akcencik koloru gdzieś w kąciku, plus jakiś fajny błysk. Mamy zrobiony makijaż. Możemy połączyć sobie coś neutralnego, na przykład z jakimś turkusem, czy tam niebieskością, czy z fioletem, żeby było troszeczkę bardziej wakacyjnie, ale wciąż tak bezpiecznie. Możemy zrobić jakieś fajne przydymione oko, jakieś błyszczące, metaliczne smoky eye, czy po prostu jakieś takie klasyczne brązowe cieniowanie. No to nie da się tą paletką zrobić po prostu wszystko. Uważam, że jest bardzo, bardzo dobrą propozycją na lato. Przechodzimy sobie do produktów do ust i zacznę może od błyszczyków. Pierwszym z nich będzie błyszczyk z Claresy, Sugar Powder. Ja tutaj wybrałam odcień 01 Flamingo, w którym się zakochałam, ponieważ ma delikatnie metaliczne wykończenie i jest taki różowo-fioletowy, wręcz taki troszeczkę niebieskawy, ale on nie jest na ustach niebieski, tylko ma taki jakby delikatny shift taki metaliczny. Prześliczny odcień. Bardzo go lubię nakładać i po prostu solo na usta. Daje mi to wtedy taki delikatnie różowawy odcień, ale właśnie fajnie się jakoś tak mieni. Lubię go nakładać na przykład na jakąś konturówkę, na przykład brązową, czy taką chłodniejszą, jak na przykład mleczna czekolada, moja ulubiona z Glam Shopu, ale też w połączeniu na przykład z innymi pomadkami. Można kombinować tym błyszczykiem jak się chce i wygląda absolutnie prześlicznie, pięknie nawilża, więc
czegóż chcieć więcej. Następnie moje dwa ukochane odcienie błyszczyków od Dr. Ireny Eris. To jest 5 Wedding Pink i 4 Dusty Peach. Tutaj mamy taką piękną, subtelną brzoskwinię o pełnym kryciu, więc jest bardzo fajnym błyszczykiem właśnie z tego względu. I piąteczka tak samo, pełne krycie, bardzo intensywny kolor, ani nie przygaszony, ani nie wibrujący i intensywny. Taki właśnie coś pośrodku, idealny na latko, żeby troszeczkę ożywić kolor ust, ale żeby nie był zbyt krzykliwy i jaskrawy. Piękne błyszczyki o pełnym kryciu. I love it. Uwielbiam te błyszczyki. Następnie błyszczyk matowy z Hean Soft Nude w odcieniu 63 Yummy Nude. I to jest taki odcień, taki no nude, ale wpadający mocno w brzoskwinię. Taki troszeczkę ciepły. Tutaj mogę Wam pokazać, zobaczcie. No widzimy, że jest to taki nudowy, ale mocno brzoskwiniowy odcień, więc fajny na latko, żeby też ożywić sobie troszeczkę kolor ust, no i żeby poczuć po prostu ten letni klimat, wiecie o co chodzi. Pokażę Wam jeszcze te błyszczyki od Ireny Eris. Tutaj mamy ten Dusty Peach, jaśniutki, brzoskwiniowy, ślicznie pachnący, taki truskawkowy zapach. I piąteczka, Wedding Pink, piękny jest, piękny, zobaczcie. Następnie szminki takie typowo nawilżające, to jest Yves Saint Laurent Volupte Shine i pokażę Wam najpierw odcień 15. Uważam, że jest piękny na lato. Zobaczcie, taki jaśniutki, coś między brzoskwinią a łososiem, bardzo przyjemne, nawilżające, subtelne wykończenie, fajne do zrobienia sobie po prostu makijażu ust na szybko, bez patrzenia nawet w lusterko. Następnie 49, bardziej intensywny róż, ale zobaczcie, że on nie ma takiego pełnego krycia, jak tutaj w opakowaniu widzimy, więc no piękny odcień, taki różowy, intensywny, troszkę barbiowy, troszkę balonowy, ale bardzo komplementujący naszą urodę. I odcień 12, troszkę cieplejszy już, bardziej koralowy, pięknie nawilżający, na ustach wygląda prześlicznie i solo, i na przykład z jakąś brązową, czy jakąś nudową konturówką. Piękne, piękne i właśnie fajne na latko, żeby sobie na szybko dodać jakiegoś kolorku na usta, bo wszystkie są, widzicie, takie troszkę ożywiające, to jest bardzo fajne. Teraz może coś o matowym wykończeniu. Zaczniemy sobie od zastygającej pomadki. Uważam, że ma prześliczny odcień. To jest nowość z Glam Shopu w odcieniu Magenta 2023. Taki, tutaj go nałożę, intensywnie malinowy odcień. Uważam, że jeżeli chcemy zrobić sobie fajny makijaż na lato i nie chcemy za bardzo kombinować z makijażem oczu, albo tylko wytuszujemy rzęsy, bo jest za ciepło, to właśnie fajnie jest postawić na jakiś taki intensywniejszy kolor na ustach, ale intensywniejszy to wcale nie musi być czerwony czy bordowy. Właśnie to jest takie fajne rozwiązanie, jeżeli chcemy postawić na akcent na ustach, ale żeby nie był zbyt obciążający, zbyt jesienny i zbyt intensywny, piękny odcień. Z matowych propozycji myślę, że te również będą fajne, czyli NYX Smooth Whip. Tutaj mam odcień 20 Pom Pom, taki bardzo intensywny róż, taki barbiowy, chłodny, wpadający lekko w fiolet, więc osobom o chłodnych karnacjach na pewno się spodoba. No jest to taki, wiecie, taki szokujący odcień, ale on może wyglądać fajnie przy fajnym takim edytorialowym makijażu, takim troszeczkę bardziej nowoczesnym, albo w połączeniu na przykład z jakąś tam neutralną konturówką. Fajny, albo do wklepania sobie na środek ust, żeby mieć efekt właśnie takiego troszeczkę ożywczego ombre. No i mój ukochany 10 Pillow Fight. Znacznie cieplejszy odcień, ale też bardzo intensywnego różu. Zobaczcie. Widzicie, to jest taki róż, troszkę koral, prześliczny odcień na lato. Coś pięknego. No i zostawiłam sobie na koniec dwie pomadki takie klasyczne, kremowe. Pierwszą z nich będzie Yves Saint Laurent Rouge Pure Couture. Zawsze jak muszę to wypowiedzieć, to nie wiem, czy mam się wydurniać, czy mam powiedzieć to na poważnie. Nie umiem tak ładnie wypowiedzieć Rouge Pure Couture. O, nawet wyszło. Numer 10. Piękny, ale już troszeczkę bardziej przygaszony. Tego nałożyłam, więc widzimy, że jest bardziej przygaszony niż te wszystkie moje propozycje, ale wciąż ma w sobie takie nuty brzoskwini, więc jest to nudziak z nutami brzoskwiniowymi, który troszeczkę przyciemnia kolor ust, troszeczkę go ożywia, ale wciąż zostajemy, wiecie, w strefie komfortu, żeby nie było zbyt intensywnie i kolorowo. No przepiękna pomadka, która jest bardzo kremowa i bardzo przyjemna na ustach i ten odcień jest absolutnie przepiękny na lato. Pomyślałam jeszcze o pomadce Hean Say Nude w odcieniu 45 Cherry. Nawet wczoraj miałam go na wycieczce i jest to też taki nieco bardziej przygaszony w porównaniu oczywiście do tych wszystkich kolorów odcień, ale ma właśnie w sobie coś takiego ożywiającego kolor ust. I jest to odcień, który ma w sobie takie przygaszone nuty brzoskwini i różu. Jest to odcień Cherry i tutaj faktycznie są jakieś takie wiśniowe nutki, ale bardzo przytłumione, przygaszone. Fajnie ożywia kolor ust,
ale nie jest taki mocno wibrujący jak na przykład te propozycje, więc również dla osób, które nie lubią za bardzo wychodzić poza strefę komfortu, jakichś neutralnych odcieni, ten 45 może być bardzo fajny. Także tak prezentuje się nasze dzisiejsze zestawienie idealnych kosmetyków na lato. Dajcie mi znać, czy coś ciekawego podpatrzyliście sobie. I jeżeli Wy macie jakieś fajne propozycje kosmetyczne, to również piszcie na dole w komentarzach, bo ja często sobie przeglądam, później searchinguję sobie w Google i potrafię sobie zawsze coś fajnego wynaleźć, więc piszcie, jeżeli macie jakieś fajne kosmetyki do makijażu i też nie, i może właśnie jakieś fajne balsamy, czy może jakieś fajne zapachy. Jestem mega ciekawa. No i co? Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, to zachęcam Was do subskrypcji kanału i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.